W dawnych czasach, gdy niebo przecinały jeszcze satelity, a Ziemia rodziła cuda techniki, istniały imperia większe niż wyobraźnia. Pierwsze tak potężne, że lękało się własnych kreacji. Drugie zbudowane na ruinach w cieniu zapomnianych bogów i legend. Niemniej te czasy minęły, pozostał tylko pył, żelazo i pamięć. Pamięć, która rdzewieje szybciej niż metal. Dziś świat należy do handlarzy niewolników, fanatycznych proroków i królów zardzewiałych koron. I choć każdy dzień zaczyna się tak samo, czasem pustynia rodzi historie inne niż wszystko to, co było znane do tej pory. I tak też było w przypadku tej historii. Opowieść ta rozpoczyna się w Rebirth, niewolniczym mieście pełnym najgorszych szumowin wykorzystywanych przez świętą nację do wydobywania i sprzedaży surowców. Jednym z rezydentów tego miejsca, o ile można tak to nazwać, był Exul, były książę zachodniego roju, który nie pamiętał dokładnie dlaczego skończył w miejscu takim jak to. Początkowo był jak inni, posłuszny, milczący, ze wzrokiem wbitym w piach. Dzień po dniu wykonywał rozkazy, taszczył kamienie, padał na kolana przy dźwięku bicza, ale w nocy śnił. Jego sny nie miały nic wspólnego z niewolniczym życiem. Widział twarze, słyszał głosy, wszystkie jednocześnie obce i znajome. Sny były na tyle silne, że z czasem zrodziła się w nim niepowstrzymana potrzeba zemsty. Nie wiedział na kim, nie wiedział gdzie, nie wiedział dlaczego. Wiedział tylko jedno. Musi uciec i to szybko. Dni mijały, a Exul planował. Tylko z pozoru posłusznie wykonywał zlecone mu prace, aby w końcu, uśpiwszy czujność strażników, zrealizować swój plan. Jego pomysł był dość prosty. Kiedy wszyscy pójdą spać i zostanie tylko garstka wartowników, chciał uwolnić się z więzów. Znał je aż za dobrze i miał wręcz za dużo czasu, aby nauczyć się, jak sprawnie je rozbroić. Ponadto Exul wiedział, że w pojedynkę ma marne szanse na ucieczkę, wobec czego postanowił uwolnić również pozostałych. Jednakże jego plan miał pewną lukę. Akurat tej nocy strażnicy wypuszczali jednego z osadzonych, wobec czego zorganizowany był dodatkowy patrol nocny. Nasz bohater nie wiedział o tej procedurze i wręcz igrał z ogniem, próbując wydostać się na wolność. Los chciał, że patrolująca strażniczka spostrzegła Exula, pomagającego wydostać się kolejnemu z osadzonych. Został wszczęty alarm i rozpoczęła się pełna chaosu ucieczka. Bohater oraz jeden z osadzonych biegli razem co sił w nogach, ku lepszemu, ku wolności. W głowie Exula przewijały się różne scenariusze. Nawet zastanawiał się, co zrobić z kolejnym osadzonym, gdy już uciekną na wolność. Jednakże tylko Exul miał odrobinę szczęścia. Każda inna osoba, próbująca wówczas uciec z Rebirth, została brutalnie obezwładniona. Niemniej, Exul o tym nie rozmyślał. Czuł tę samą dziką chęć ucieczki, co zabłąkany wilk widzący grupkę ludzi. Biegł i biegł i biegł. I nim się zorientował, był już daleko od Rebirth. Gdy dotarł na szczyt skarpy, raz jeszcze spojrzał na miejsce, które przez kilka ostatnich dni było jego domem i więzieniem. Wreszcie mógł odetchnąć, ruszyć przed siebie w poszukiwaniu odpowiedzi na to, kim był. Początkowo nasz bohater starał się unikać kontaktów z innymi podróżującymi, szczególnie kiedy byli w grupie. Nigdy nie miał pewności, czy napotkane osoby nie są wiernymi sojusznikami świętej nacji. Dodatkowo, niedługo po ucieczce pojawił się kolejny problem – głód. Niepowstrzymany, wyjący o pokarm silnik dawał o sobie znać coraz bardziej i bardziej.
I to właśnie wtedy na horyzoncie Exul zauważył most, jedyną w zasięgu oczu oznakę cywilizacji. Bez namysłu ruszył w jego kierunku, mając nadzieję natrafić na jakąś wioskę bądź miasto. Po drodze nasz bohater natrafił na samotnego podróżnika z psem. Uznał, że nie stanowi większego zagrożenia i może podjąć ryzyko zapytania go o region, w którym się znajdowali. Podróżnik, jak się okazało, był wędrującym handlarzem, który przemieszał krainę, odwiedzając okoliczne obozy i miasta w celach handlowych. Wyjaśnił, że jedna z najbliższych wsi znajduje się tuż za mostem. Widząc zamieszanie i stan Exula, zaproponował, aby ten podążał jego szlakiem, na co bohater przystał. Tak też ruszyli przed siebie spokojnym i zdecydowanym krokiem. Droga była długa i nużąca. Podróżnik w zasadzie wcale się nie odzywał, krocząc ślepo przed siebie, co w Exulu budziło jakiś poziom niepewności. Nagle bohater zauważył u stóp wzgórza, na którym był, wędrujący oddział wojowników świętej nacji. Ich trasa pokrywała się z trasą napotkanego handlarza, wobec czego bohater zrezygnował z dalszej wspólnej podróży. Zauważył, że strażnicy szukają czegoś, nerwowo rozglądając się dookoła. Obserwując okolice, Exul spostrzegł również grupkę raptorów, zmierzającą w kierunku wojowników świętej nacji. Szybko zrozumiał, że prawdopodobnie wojownicy zostali wysłani, aby rozprawić się z dzikim zagrożeniem kręcącym się dookoła ich wioski. Niestety dla Exula oznaczało to dwie rzeczy. Pierwsza, nie będzie mógł łatwo podróżować, w obawie, że zostanie rozpoznany. Druga natomiast to fakt, że wszystkie najbliższe obozy, wsie czy miasta będą należeć bezpośrednio do świętej nacji, która więziła go przez ostatnie dni. Dopiero teraz Exul pomyślał o tym, jak wygląda. Wielkie kajdany na rękach oraz charakterystyczne pomarańczowe spodnie zdobiące jego wychudzone ciało. Postanowił pozbyć się ich, po czym uzbrojony w nową wiedzę wyruszył dalej. Teraz wiedział przynajmniej jedno. Skoro kręci się tu święta nacja, to gdzieś w okolicy musi być jakieś miejsce, z którego mógłby pozyskać choć trochę pożywienia. Bohater się nie mylił. Ze wzgórza wypatrzył niedużą wieś, należącą jednoznacznie do jego oprawców. Choć Exul bardzo chciał unikać bezpośrednich kontaktów ze świętą nacją, jego głód był już tak wielki, że musiał podjąć to ryzyko. Postanowił, że pod osłoną nocy zakradnie się do obozu i postara się niepostrzeżenie wykraść choć trochę pożywienia. W końcu pozostawanie w cieniu i zwinność to jedne z niewielu umiejętności, które dobrze znał i opanował. Jak pomyślał, tak zrobił. Pod osłoną nocy zakradł się do pobliskiej wsi. Z wstępnej obserwacji wynikało, że wszyscy rezydenci tego miejsca prawdopodobnie śpią. To był ten moment. Exul musiał działać. Zakradł się po cichu i powoli do pierwszego z budynków. Niefortunnie stał tam na warcie jeden ze strażników świętej nacji. Na szczęście Exul bezpiecznie i w ciszy mógł się wycofać. Nie chciał jednak dać za wygraną. Ruszył do drugiego budynku, w którym okazało się, że wszyscy śpią i nikt nie stał na warcie. Nasz bohater postanowił to prędko wykorzystać. Zaczął brać wszystko, co mógł unieść i zjeść. Przeszukiwał szafki, urny i inne wszelakie miejsca, które mogły skrywać pokarm. Te łowy okazały się owocne dla Exula. Zdobył tyle pożywienia, że poza tym, iż starczyło mu na napełnienie żołądka, mógł również przygotować sobie zapasy na dalszą podróż.
Po krótkim odpoczynku powrócił do poszukiwań odpowiedzi na pytania dotyczące jego tożsamości i pragnienia zemsty. Jedyne co mu teraz doskwierało to nocny chłód. Podróżując napotkał na swej drodze rannych wojowników świętej nacji, którzy szczęśliwie go nie rozpoznali. Postanowił zostawić ich za sobą, ale właśnie wtedy dotarły do niego odgłosy walki. Gdy się odwrócił, zauważył raptory atakujące wojowników. Exul postanowił wykorzystać ten zbieg okoliczności. Zaczaił się na pobliskim pagórku i czekał na wynik walki. Gdy dym bitwy opadł, spod niego wyłoniły się 2 ciała wojowników i odchodząca grupa raptorów. To był istny wschód szczęścia dla naszego poturbowanego przez los bohatera. Nie myśląc za długo, postanowił sprawdzić, czy wojownicy świętej nacji mieli przy sobie coś użytecznego. Oczywiście w pierwszej kolejności Exul zdarł z ciał ubranie, aby móc jeszcze bardziej wtopić się w otoczenie celem uniknięcia wykrycia. Po grabieży ciał wojowników ruszył pewniej w dalszą drogę. Exul nie zaszedł daleko, gdyż zaskoczył go widok czegoś niecodziennego. Kolejne ciała zdobiły ziemię pustkowi, po których wędrował. Zza pobliskich drzew wyłonił się ranny handlarz, który podszedł do Exula, aby wypytać go o raptory. Okazało się, że te dopadły wielu innych wędrowców po drodze. Handlarz sam ledwo uszedł z życiem, ale szczęśliwie skończyło się na zwichniętej kostce. W nerwach wędrowiec rzucił zdaniem, że jak tylko skończy te zlecenie, wraca na stałe do bezpiecznego The Hub. Zaintrygowany Exul wypytał go o wspomniane miejsce. Dowiedział się, że to jedno z najbardziej przystępnych miejsc dla podróżnych. Nikt nie zwraca tam uwagi na ich przeszłość, nikogo nie obchodzi, czy byli niewolnikami, czy bandytami. A wszystko dlatego, że całość tego miejsca tworzą uchodźcy, którzy wyrwali się z okowów świętej nacji. Dla Exula była to cenna wiadomość. Chciał dotrzeć do tego miejsca i jeszcze o nie wypytać, ale handlarz ruszył dalej, nim ten zdążył się zorientować. Bohater postanowił skorzystać z dobroci pustkowi i dokonać grabieży raz jeszcze. Ta okazała się bardzo szczodra i pozwoliła mu niemal całkowicie zamaskować swój wygląd, a dodatkowo napełnić sakiewkę po brzegi. Z poczuciem bezpieczeństwa i celu ruszył dalej przed siebie. Po drodze napotkał postać, która przypominała kogoś z jego rasy. Zaintrygowany podszedł zapytać, czy może kojarzy Exula, ale ten odparł, że został wygnany z roju już dawno temu i nie ma pojęcia, kim on jest. Bohater podziękował i zapytał o okoliczne miasta. Dowiedział się, że jedno znajduje się tuż nieopodal. Natomiast podróżnik przestrzegł go, aby uważał, gdyż nie toleruje się tam innych ras. Wyposażony w tę wiedzę Exul postanowił mimo wszystko udać się w stronę miasta w nadziei, że znajdzie miejsce, w którym mógłby spędzić noc oraz że ktoś wskaże mu drogę do The Hub. Bohater dalej nie czuł pewności co do możliwości bycia rozpoznanym przez świętą nację. Bał się, że strażnicy rozpoznają go przy próbie przekroczenia bram miasta. Niemniej los chciał, że grupka zabłąkanych raptorów akurat atakowała miasto. Exul wykorzystał to, aby przekraść się niepostrzeżenie wśród zamieszek i dotrzeć do centrum miasta. Rychło zauważył bar, do którego postanowił się udać.
Niestety, już od samego momentu, w którym przekroczył próg baru, wszyscy patrzyli na niego w dziwny sposób. Po krótkiej rozmowie z barmanem dowiedział się, że najlepiej będzie jak wyjdzie. Exul zignorował ostrzeżenia i próbował jeszcze chwilę porozmawiać z tutejszymi, ale każdy jeden powiedział mu, aby lepiej opuścił te miejsce. Jeden z nich nawet zagroził Exulowi bezpośrednio. Zrezygnowany już miał odejść, ale jego uwagę przykuł siedzący samotnie wojownik świętej nacji, który machnął ręką. Nie wydawał się groźny, wobec czego Exul podszedł. Okazało się, że ma on spory dług do spłacenia w tym barze. Exul postanowił go spłacić, co zaciekawiło mężczyznę i po krótkiej rozmowie dowiedział się, że to lokalny wojownik świętej nacji, Gunmar, pomagający zabłąkanym podróżnikom. Bohater postanowił mu zaufać i wypytał go o The Hub, a ten w podzięce za spłacenie długu zdecydował się pomóc, wskazując kierunek, w jakim Exul powinien podążać, aby dotrzeć do upragnionego miejsca. Na odchodne dodał, że z pewnością jeszcze się spotkają na trasie, wychylając przy tym kufel trunku. Wtedy też Exul opuścił bar i postanowił wyruszyć na południe, zgodnie ze wskazaniem Rexa. Przed wyruszeniem postanowił spróbować swoich sił w sklepie podróżniczym, ale tam sprzedawca również kazał bohaterowi spadać. W obawie przed konfliktem ze strażnikami Exul wyruszył przed siebie, mając nowy cel na tapecie. Śmiało pozostawił Blister Hill za sobą, zmierzając w stronę zachodzącego słońca, choć w rzeczywistości kierował się na południe. Wędrując nocą, Exul zobaczył z oddali ognisko przy znajomie wyglądającym posągu. Postanowił przyjrzeć mu się z bliska. Gdy dotarł na miejsce, okazało się, że znał statuę aż za dobrze. Choć jego pobyt w Rebirth trwał niedługo, ta wyryła mu się w pamięci bardzo mocno. Bohater zmierzył posąg z pogardą, po czym obrócił się na pięcie, kierując się niezmiennie na południe. Wszak nie miał teraz czasu rozmyślać o świętej nacji, bowiem jego umysł był w pełni zajęty sprawą, która była dla niego o wiele cenniejsza, choć nawet nie był w stanie jej sobie przypomnieć. I tak też Exul przemierzał pustkowia, niezależnie od tego, czy na niebie był księżyc czy słońce. Wiedział, że czym prędzej musi dotrzeć do The Hub. Czasami na swojej drodze natrafiał na niebezpieczeństwa, które omijał szerokim łukiem. Niejednokrotnie zdarzyło mu się natknąć na podróżnych, którzy wskazywali mu dalszy szlak. Exul szedł i szedł i szedł. Aż wreszcie na horyzoncie dostrzegł ziemię obiecaną, The Hub, w całej swojej okazałości. Na bohaterze od razu zrobiło to wielkie wrażenie, tak silne, że ten aż przyspieszył kroku. Cóż, można powiedzieć, że pierwsza rzecz, którą zobaczył Exul, nie była najbardziej gościnna na świecie. Ot, kilka walających się ciał i rabujący je ludzie. Nie wiedział dokładnie, dlaczego widzi taki obraz, ale miał pewność, że musi zachować czujność.
Idąc dalej, zauważył dwójkę walczących. Przez chwilę przeszło mu przez myśl, że może powinien pomóc, ale wyobraził sobie, jak mogłoby się to potoczyć, więc nie myśląc dwa razy, postanowił ominąć walczących i ruszyć do centrum The Hub. Gdy przekroczył bramę, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Choć miejsce było ogromne, wszystko, czego potrzebował, było w zasięgu jego wzroku. Ze wzmożoną czujnością postanowił wejść do baru i porozmawiać z barmanem. O dziwo, ten przyjął go bez żadnego komentarza, pytając od razu, czy czegoś mu potrzeba. Exul natychmiast poczuł się tu jak w domu. Zasiadł przy stoliku, sącząc swoje piwo, gdy nagle jego wzrok przykuł ponownie ktoś z jego rasy. Jednakże tym razem bohater wyczuł coś nietypowego w spojrzeniu obcego. Natychmiast do niego podszedł, pytając, czy może przypadkiem się znają. Mężczyzna odpowiedział, że w istocie zna Exula i jest zaskoczony tym, że widzi go w miejscu takim jak to. Bohater, zszokowany, zaczął zasypywać nieznajomego pytaniami. Kim był? Jak się nazywa? Skąd go zna? Jednakże w odpowiedzi uzyskał tylko prośbę, aby ten wrócił jutro, w południe, gdyż nieznajomy nie jest teraz w najlepszej formie do opowieści. Dodał, że w razie potrzeby Exul ma pytać barmana o Portisa, ponieważ znają się dość dobrze i w razie gdyby się nie pojawił, ten będzie wiedział, gdzie go znaleźć. Bohater chciał zaprotestować, ale wtedy również poczuł niepowstrzymane zmęczenie spowodowane długą, bezsenną wędrówką. Przystał na propozycję Portisa i ruszył do pobliskiej tawerny oferującej nocleg. Po krótkiej wymianie zdań z właścicielem dostał pryczę z widokiem na niebo. Choć było go stać na nieco lepszą, Exul chciał mieć możliwość oglądania błękitnego nieba, co stanowiło dla niego symbol nieskrępowanej wolności. I tak też nasz bohater pogrążył się w krainie snów, czekając w niej na to, co przyniesie jutro.